Cześć, witam na kanale Ewa Marchewa. W dniu dzisiejszym zapraszam na przygotowanie sernika na zimno. Masę serową przygotuję z serków homogenizowanych oraz sera ricotta. Dodam galaretkę truskawkową oraz owoce truskawki i maliny. Zapraszam, oglądajcie. Zacznę od przygotowania galaretek, które rozpuszczę w 300 ml gorącej wody. Przygotowałam dwie galaretki, jedną galaretkę pomarańczową, drugą galaretkę bezbarwną, krystaliczną. Możecie użyć dwóch krystalicznych, jeżeli macie, lub na przykład jedną żółtą cytrynową, drugą krystaliczną. Chodzi o to, żeby sernik nie zmienił za bardzo koloru i żeby był widoczny ten kontrast pomiędzy tą jasną, białą warstwą serową, a warstwą czerwonej galaretki. Oczywiście wszystko robicie według uznania, jak lubicie. Jakie smaki preferujecie? Jeszcze chwilę pomieszam. I tak przygotowaną galaretkę pozostawiam do ostudzenia. Uważajcie tylko, żeby Wam nie zaczęła tężeć. Przygotowałam 750 g serków homogenizowanych, czyli 5 serków po 150 g oraz 250 g sera ricotta. Możecie użyć również serka mascarpone. Przekładam do miski wszystkie serki. Przekładam do miski serek. Dodaję serki homogenizowane. Mamy 750 g serka homogenizowanego oraz 250 g serka ricotta. Zamiast ricotty możecie użyć również mascarpone. Następnie dodaję taką już lekko tężejącą, schłodzoną, rozpuszczoną galaretkę i wszystko razem mieszam. Możecie użyć również do tego miksera. Wszystko dokładnie wymieszajcie, tak żeby nie było grudek, chociaż nie powinny być, ponieważ serek homogenizowany jest dosyć rozdrobniony. Zobaczcie, jak ładnie się wymieszało i jak szybko. Tylko przełożyłam do miski, dodałam galaretkę. Praktycznie masa serowa jest już gotowa. Najdłuższe w tym wszystkim to jest czekanie, aż ta masa stężeje. Teraz tak, do tak przygotowanej foremki, wyłożonej papierem na spodzie, jak widzicie, ranty przygotowałam, zabezpieczyłam oraz okleiłam dodatkowo folią i na spód wykładam biszkopty, około 100 g. Możecie też wypełnić luki pokrojonymi biszkoptami. Następnie wykładam masę serową. Na chwilę stojąc, zobaczcie, zaczęła mi już tężeć, zastygać, dlatego trzeba szybko przełożyć i do lodówki. Jeszcze delikatnie wyrównam powierzchnię. I tak przygotowane ciasto wstawiam
do lodówki na 2 godziny. Ale po jakichś 30 minutach, kiedy zaobserwujecie, że już ładnie zaczyna tężeć, może nawet szybciej, w tym czasie możecie powkładać owoce w tą masę serową. Na lekko tężejącą masę serową wykładam truskawki oraz maliny. Przygotujcie sobie około 400 gramów owoców. Jak widzicie, u mnie są to truskawki i maliny. I tak przygotowane ciasto, właściwie masę serową z owocami, wstawiam do lodówki na jeszcze godzinę. A następnie przygotuję kolejne galaretki i poleję tą galaretką wierzch tego ciasta. Przygotowałam 700 ml gorącej wody. Przelewam do miski oraz 2 galaretki czerwone. Ja użyję truskawkowych. Tak, rozpuszczone w wodzie galaretki pozostawiam do ostygnięcia. Galaretka roztopiona już ostygła. Truskawki również z warstwą serową zastygły. Teraz przeleję tą galaretkę płynną na ciasto i pozostawię do zastygnięcia na jakieś 2 godziny. Teraz czekamy, aż zastygnie. Sernik na zimno gotowy, zastygł. Teraz pora zdjąć foremkę. Zobaczcie, sernik na zimno gotowy. Zaraz go ukroję. Zobaczymy, jak wygląda w środku. Zobaczcie, tak wygląda w przekroju. Sernik na zimno. Sernik na zimno z galaretką, z truskawkami, z malinami gotowy. Jeżeli podobał Wam się mój przepis, subskrybujcie kanał Ewa Marchewa. Pozdrawiam, do zobaczenia i smacznego.